siemanko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Michu z tej strony. Będzie to trochę inne wideo niż zwykle na tym kanale, chociaż mam nadzieję, że tak samo szczere i również bardzo wartościowe. Nagrywam to wideo totalnie na gorąco. Tak, ten tytuł to nie jest clickbait. Kosztowało mnie to wideo prawie 50 koła. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie i higienie pracy w krypto. Będzie to część druga, więc jeśli nie widziałeś pierwszej części, to zapraszam Cię tutaj, a to wideo będzie dodatkowo wzbogacone o moją przygodę z poniedziałkowej nocy. Poza tym rozwiążemy sobie również ostatni konkurs. Będę miał dodatkowo jeszcze jeden konkurs, więc już nie przeciągając, tradycyjnie zapraszam na intro! Dobra, lecimy. Zapraszam na moją stronę, link w opisie, znowu coś nie trybi, strona przynajmniej działa, także nie jest aż tak źle. Więc tak jak już wspomniałem, dzisiejsze wideo będzie poświęcone bezpieczeństwu i higienie pracy w krypto. Będzie to krótka prezentacja. Na początek chciałbym się przedstawić dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają. Nazywam się Michał Lewicz, jestem entuzjastą krypto, zwykłym chłopakiem z Polski, który na ten moment dzisiaj jeszcze mieszka w Norwegii. Zawsze kochałem technologię, ale większość życia pracowałem w branży hotelarskiej. Jestem tak zwanym donosicielem. Byłem. 5 lat temu, 6-7, zakochałem się w kryptowalutach, to jest stara prezentacja, nie odświeżałem jej praktycznie wcale. Wpadłem do króliczej nory i jestem zagubiony do dzisiaj. Witaj w moim Matrixie. Więc lecimy. O czym będzie ta prezentacja? O czym trzeba pamiętać, o czym trzeba wiedzieć, zanim zaczniesz? Jakie niebezpieczeństwa na Ciebie czekają? Jak przygotować swoje narzędzia, jak przygotować swój mental i w które miejsca w internecie nie warto jest zaglądać. Więc czy krypto jest bezpieczne? No na pewno nie. Jeśli chodzi o krypto, to tutaj spoczywa na nas naprawdę bardzo duża odpowiedzialność, ponieważ ja na swoim kanale pokazuję takie zabawy tymi testnetami i tak dalej. Bardzo często nie są tam zaangażowane nasze prawdziwe środki, są to środki testowe tokeny. Jednak w dużej mierze również używamy swojego kapitału, naszych własnych pieniędzy, na które ciężko zapracowaliśmy. I tutaj jeśli coś się stanie, jeśli noga nam się powinie, to niestety nie mamy już odwrotu. W dużej części czasami zdarzają się takie przypadki, ale 99% to już jest kaplica. Możemy się pożegnać z naszym kapitałem. Teraz nie mówię, że tutaj jest jakoś super niebezpiecznie, jednak trzeba mieć tego świadomość, że różni oszuści, różni skamerzy bardzo szybko adaptują te nowe technologie, ponieważ tam są dziury. Tam są dziury, które można w łatwy sposób wykorzystać i dodatkowo mamy rzesze wyedukowanych użytkowników, którzy również nie znają wszystkich trików i dlatego właśnie padamy ofiarą takich oszustów. W dużej mierze to zależy od tego, jak bezpiecznie obchodzisz się ze swoim sprzętem, którego używasz. Dokładnie, Twoje krypto jest tak bardzo bezpieczne, jak bezpieczny jest Twój sprzęt. Więc najlepiej jest w ogóle mieć osobny sprzęt, na którym działacie na krypto. Nie pożyczacie tych laptopów, tych komputerów dzieciom, żonom, nikomu. Lecimy dalej. Podstawy bezpieczeństwa mentalne. Tolerancja ryzyka na pewno jest bardzo ważna. Ryzyko niestety jest na każdym kroku i tutaj każde kliknięcie, każde połączenie się waszego MetaMaska do każdej zdecentralizowanej aplikacji to również jest ryzyko, bo nie wiadomo, co tam na nas czyha. Oczywiście należy czytać każdą rzecz, którą podpisujemy i jakie pozwolenia tam wydajemy. To jest chyba jasne. Przezorność. Nie ufaj nikomu, wszystko sprawdzaj i weryfikuj. Tu muszę powiedzieć, że jednak zawiodłem. Mam dobre serce i oczekuję również tego od drugiego człowieka, dlatego niepotrzebnie czasami ufam różnym projektom, różnym ludziom, którym chciałbym nieść pomoc. I później rozwinę tą myśl. Tutaj nawet mam koszulkę jednego takiego projektu, któremu też zaufałem. Też włożyłem w niego dużo pracy, też chcieliśmy, żeby nam się to udało. To, że chłopaki się nie dogadali, to już inna sprawa. Część teamu dalej funkcjonuje i dalej pracuje. Cierpliwość. Zawsze jest następny pociąg, a pośpiech działa na Twoją niekorzyść. To jest chyba jasne, że jeśli się
śpieszymy, to często jakieś szczegóły potrafią nam umknąć. Ktoś nam daje jakąś super okazję i tak, to jest tylko teraz. Elon Musk był w telewizji i mówi, że jak wyślesz mu bitcoina, to on ci wyśle 2 bitcoiny z powrotem. I mało tego, że to Elon Musk mówi, przecież jak wejdziesz na Etherscan tego portfela, Etherscan bitcoina, no to widać, że on tam odsyła te bitcoiny, nie? A teraz jeszcze AI przychodzi z pomocą, tak że możesz robić deepfake'i, pobierzesz sobie godzinny materiał wywiadu z takim gościem i masz normalnie próbkę jego głosu, możesz pisać tekstem, a ktoś będzie słyszeć jego głos. Także robi się naprawdę niebezpiecznie, a dodatkowo pośpiech działa na naszą niekorzyść. Konsekwencja, trzymanie się strategii i wcześniej wyznaczonych zasad. Jeśli mamy jakieś założenia, jakieś zasady, jeśli założyliśmy sobie, że będziemy działać w ten, a nie w inny sposób, to później pod presją nie zmieniamy tych zasad. Czy na przykład w pośpiechu. Lecimy dalej. Tutaj mamy podstawy bezpieczeństwa, ale techniczne, czyli osobny e-mail i osobny wallet. To przede wszystkim. Pod każde działania na krypto, pod każdą giełdę, pod każdą aplikację lepiej jest mieć osobny e-mail, który będzie przeznaczony tylko do działań krypto. Sprawy prywatne na jednym e-mailu, sprawy social media na jednym e-mailu, sprawy krypto na kolejnym e-mailu. I tak samo jeśli chodzi o portfele. Taki portfel, na którym działamy online, robimy różne testnety, airdropy i tak dalej. To jest jeden portfel nasz główny, na którym trzymamy jakieś środki, na którym ruszamy je. Taki hot wallet, później kolejny cold wallet, na którego przelewamy z tego głównego na ten cold wallet, gdy już nie używamy tych środków. Na pewno musowym jest taki cold wallet, który jest takim skarbcem, gdzie trzymamy wszystkie nasze większe środki i tak dalej. Jakieś wartościowe NFT-ki, których nie chcielibyśmy stracić. Dodatkowo później jeszcze Wam powiem, jaki mam kolejny pomysł. Zabezpieczenia 2FA, czyli podwójna weryfikacja. Na pewno znacie aplikację Google Authenticator. Jeśli nie znacie, to musicie ją poznać. Ściągnijcie ją teraz w tym momencie. Tutaj jest również taka zupgrade'owana wersja, czyli Authi. Authi jest o tyle dobre, że przechowuje te Wasze klucze w chmurze. Ta chmura jest enkryptowana, więc są one bezpieczne. Dodatkowo nie ma problemu, jeśli zmieniacie na przykład urządzenie. Jeśli zgubicie telefon, to później jest problem z odzyskaniem tych kodów z Google Authenticatora. Tutaj musicie się po prostu zalogować. Ustawiacie sobie jakieś super trudne hasło. Najlepiej jest mieć w ogóle menadżer haseł. Ja używam na przykład LastPass na urządzeniach Windowsa, ale na Apple jest coś takiego jak pęk kluczy. Darmowe, bardzo przydatne. Antywirus to wiadomo, jeśli darmowy to ok, byle żeby był, najlepiej żeby był płatny. Ja używam akurat 360 Total Security. Link jest w opisie. I teraz do tego wszystkiego potrzebne nam są oczywiście backupy, czyli portfele sprzętowe typu Keystone, albo Keystone 2, albo Keystone 3. Jeśli koniecznie chcecie mieć taką wersję cyfrową waszych backupów, to zawsze może być to USB albo mała karta SD. Tylko pamiętajcie, żeby te backupy robić również w bezpiecznym środowisku, nie podłączonym do internetu. A najlepszy jest oczywiście standardowy notes w formie fizycznej, bo te elektroniczne to różnie może być. Lecimy dalej. Czego należy się pozbyć? Więc często będziemy dostawać różne okazje. Tutaj zarobisz 1% dziennie. Tutaj w tydzień wyciągniesz 3000 dolców, jeśli tylko zrobisz mi depozyt i ja dla Ciebie zarobię. Tak, wszyscy chcą nam pomóc, wszyscy chcą nam wcisnąć ten hajs do kieszeni. Czeka na nas wolność finansowa albo wolność od finansów. Raczej to drugie mi się wydaje. Nie bądź chciwy, lepiej małą łyżeczką, a stabilnie, powoli. Taką chochlą to się można zadławić. Piractwo. Tutaj kiedyś też mi się zdarzyło, jak otwierałem ten kanał, to ściągnąłem sobie skrakowaną wersję takiego programu i później też skrakowali mi dysk. Też skrakowali mi e-mail i skrakowali mi Bitpandę, która nie była zabezpieczona właśnie podwójną weryfikacją. Życzeniowość to nie jest koncert życzeń i trzeba się tego wyzbyć. To nie jest tak, że od razu będziemy zarabiać i niestety każdy musi przejść przez swoją własną drogę i iść swoją własną ścieżką. Ważne jest to, żeby nie porównywać się do innych. Prokrastynacji musimy się pozbyć, ponieważ niektóre sprawy wymagają działania tu i teraz. Typu na przykład backupy portfeli. Zakładamy nowy portfel i odkładamy, a zapiszę sobie te seedy później. Później już ich nie zapiszesz. Później okazuje się, że gubisz telefon i już jest po portfelu. Więc zanim zaczniemy jakiekolwiek działania w krypto, najlepiej jest ustalić te
wszystkie fundamenty, mieć ten swój notatnik z tymi hasłami, mieć ten podwójną weryfikację, mieć te e-maile, mieć to wszystko naszykowane. Bo drodzy Państwo, to nie jest pytanie czy, tylko kiedy się do Was dobiorą. I tutaj kwestia, jak Wy będziecie na to przygotowani i na ile im pozwolicie się dojechać. Lecimy dalej. A tu już jest koniec. Dobra. Stracić możesz tylko 100%, ale zyskać możesz dużo więcej. Tak na zachętę. Nie wiem, co mi się stało z moim linkiem w opisie, ale mam jakiegoś wirusa na stronie. Strona ostatnio padła. O, działa teraz. Ale jaja. Dobra, jak coś, to zapraszam. Tutaj jest ten antywirus. Mam też różne promki. Przede wszystkim polecam promkę na Keystona. Keystone uratował mi trochę życie. Trochę, bo no większość jednak skroili. Więc w poniedziałek, jak to poniedziałek, dość sporo pracy, motywacyjne poniedziałki i tak dalej. Pod koniec dnia pisze do mnie taki typek. O, znowu mu tu wróciła weryfikacja. Zmienia co chwilę opisy i chyba dlatego mu to znika. Pisze do mnie taki typek, że ma tu grę, wcześniej miał link właśnie do tej gry. Wcześniej był menadżerem, social media menadżerem. No i ma taką grę fajną. Zrobiłem sobie tutaj research, wygląda to dość dobrze. Na roadmapie tutaj widać, że robią testy robią cały czas. Tutaj się nie kapłem, że strona z 22. No ale to wiadomo, takie pomyłki mogą się zdarzać. Team jest tutaj niby znany, mają nawet profile na LinkedIn. Wiadomo, że takie profile to można akurat zrobić łatwo. Żadnych postów oni tutaj nie mają tylko profile. Synergy Games. Mogą to być nawet prawdziwi ludzie. Game designer, hasn't posted. No ale przygotowany to jest dość dobrze. Mam white paper. Mamy tutaj update, że strona jest podejrzana, to nawet chcemy. Wbijamy na home, no i tutaj mamy download. No i można sobie ściągnąć tą grę. Nie będę Wam pokazywał linków, pokażę Wam tak stronę, jeśli ktoś chce. Nie chcę dawać klikalnych linków po prostu. Możecie zobaczyć, ile tu jest portfeli. Wszystko jest na świeżo, bo dzisiaj robiłem formata z tego względu, że to nie była gra. Tutaj był jakiś psikus, który na mnie czekał. No i nie dało się tego odpalić. Pisałem z tym gościem, próbowaliśmy różnych sposobów, ale po prostu chciał mnie zająć, żeby kupić sobie czas. Oczywiście wiecie, przy testowaniu takich nowych gier wyskakują te powiadomienia z Windowsa, czy chcesz pozwolić na zainstalowanie tego pliku. Nie było to nic związanego z wirusami, a antywirus jakoś konkretnie nie zareagował na ten plik. Tutaj widzę, że w ogóle dwóch moich followersów też go followuje. Napiszę do Was, panowie, żebyście nie klikali w żadne linki. Dobra. No i teraz tak, skończyłem pracę, idę zrobić sobie kolację, jem, kończę jeść, dostaję powiadomienie na Zeriona, że wyleciało mi $4000 z MetaMaska. I nagle wyleciało 1,5 Ethereum. I nagle jeszcze 1000. No to ja biegnę do tego komputera. Już mam w głowie, co mniej więcej mogło się stać. Patrzę, czy są jakieś aprowale na portfelu. Niestety ich nie ma. A komputer był wyłączony, więc nie mieli żadnego zdalnego pulpitu czy czegoś takiego. Tutaj jest jeden mój port. To jest ten portfel airdropowy. Akurat tutaj dajemy sobie follow za follow, ale to każdemu oddałem to follow, żebyśmy dolecieli do tych 100, ale tutaj nie musicie już patrzeć na ten portfel, bo ten portfel można o nim niestety zapomnieć. Zostało się tutaj trochę NFT-ków. No i to, co się wydarzyło później, to po prostu był wyścig taki, kto wyśle więcej środków w jak najkrótszym czasie. Co jest ciekawe, mieli w jakimś stopniu skaner. Albo był to keylogger, który po prostu sczytał, w którym momencie wpisywałem hasło w MetaMaska i jeśli znali hasło z MetaMaska, to mogli sobie wejść tutaj. Udało mi się przed chwilą trochę mantla uratować też. Mogli sobie wejść tutaj. Setting, Security, Privacy, Reveal Secret. Tak jest. Can help you continue. Dobra. I tutaj teraz jest miejsce, gdzie jak wpiszecie hasło, to pokaże Wam Wasz private key. Wydaje mi się, że to się właśnie stało w taki sposób, że wyciągnęli każdy private key z każdego konta i działali w więcej osób na pewno niż w pojedynkę. Bo wyglądało to w ten sposób, jakby przeskanowali wszystkie konta i celowali konkretnie w te konta, na których było więcej siana. Bo ten na przykład airdropowy portfel poleciał na samym końcu. Bo tutaj były śmieci po prostu. To były śmieci porozrzucane po wszystkich sieciach i ciężko to było zebrać. Nawet do tej pory tu widzę, że tego Cora na przykład można zebrać. Tutaj to można pozbierać. Jakieś $30 jest tutaj jeszcze do odratowania. Ale musieli w pewien sposób wiedzieć, gdzie jest ile środków, bo właśnie celowali na te portfele, gdzie było najwięcej środków. W opisie jest, że to było 50 koła, no nie wiem dokładnie ile
to było. Z tego co udało mi się teraz obliczyć, to było coś koło powyżej 40. Tutaj było tylko 2000, to możecie sobie zobaczyć jak to wyglądało. Ciach, to już na tych seedach raczej nie ma sensu co działać. Tutaj mi zostało jeszcze 1700, ale to tylko ze względu na to, że to są środki, które są zablokowane. Gdzie tu mam jakiś time machine? Tutaj time machine. Na DeFi może nam się uda to zobaczyć. On tutaj nie obsługuje akurat tyle sieci. Powoli sobie skanuje. O, może w ten sposób wam to pokażę. Tu na tym portfelu było wcześniej 17,5. 90% w dół. Tutaj był jakiś mniejszy portfel. Tutaj mam jeden mniejszy taki. Zaraz zobaczymy tutaj. To był jeden chyba z takich większych portfeli. Tutaj wydaje mi się, że miałem cały airdrop Arbitrum, trochę stablecoinów i dość sporo Ethereum 3,5 koła. Tak, tylko nie ma tutaj stablecoin. Gdzie to stable? Tak jak widać, wykres wygląda jak kurwa obraz plaży po sztormie. No nie wiem, dziwnie to widzi. Ale pamiętam, że tu jeszcze były stablecoiny, bo tutaj jest jakaś resztka. Albo może mylę portfela. Takich mniejszych portfeli miałem tutaj kilka, bo miałem na przykład pod wideo porobione różne portfele, które później stawały się jakimiś ala multikontami pod airdropy. Czy na przykład jak ostatnio, pamiętacie giveaway z iPhone'a, nie? Trochę tam się musiałem wykosztować, więc stwierdziłem, że trzeba zrobić kilka multikont na airdropy. Mimo, że zawsze uważałem to za nieetyczne, to po prostu sytuacja mnie zmusiła i też stwierdziłem, że też sobie zrobię. Też będę farmił. Skoro jestem farmerem, hunterem, youtuberem, to w sumie czemu nie? No i tak walczyliśmy całą noc, kto wyśle więcej środków, komu uda się tutaj więcej zgarnąć. W ogóle możecie sprawdzić sobie te portfele hakerów. Jak wejdziecie w historię, to możecie zobaczyć, co tutaj się działo. Akurat na tym portfelu to ja byłem pierwszy. Tutaj właśnie ratowałem to Mantle. I tutaj w nocy zauważyłem, że jest do odzyskania trochę Ethereum na Arbitrum. No i zacząłem usuwać pulę. Tutaj zrobiłem jakiś transfer chyba z Optimizma na właśnie Arbitrum, żeby mieć na fee. Później rozbiłem tą pulę, zrobiłem swapa i chciałem sobie wysłać to Ethereum i chyba tam jest również zainstalowany swiper, który tylko czeka, aż dane środki urosną do danego poziomu, bo bez sensu będzie wysyłać na przykład po $10. Wtedy wiadomo, że już coś takiego jest tam zainstalowane. To działa na podstawie smart kontraktu, który po prostu czeka, on jest uśpiony. Gdy te środki na przykład wzrosną do $100, to on je wysyła na konkretny adres. Tutaj nie wiem, czy to było automatycznie, czy manualnie, no ale nazbierałem mu środki, a on sobie je po prostu zabrał. Po prostu mnie obserwowali. I był to atak stargetowany właśnie na nas, czyli na takie osoby, które szukają po internecie różnego darmowego siana, szukają różnych airdropów, są beta testerami i tak dalej. Także bardzo możliwe, że on mnie obserwował już od kilku dni, patrzył co robię, oglądał moje wideo i tak dalej. Tutaj na tym portfelu wydarzyło się najwięcej, bo to był pierwszy portfel i tutaj też tip dla Was. Gdy robicie te konta, to może warto by było nie używać właśnie tego pierwszego. Wiecie, haker się loguje, patrzy, wchodzi, a tam zero. Wydaje mi się, że jest tutaj jeszcze trochę środków do odratowania. Tutaj Gnosis na przykład, GLMR. Jakby pokombinował, to można tutaj coś odzyskać. Oni nawet wchodzili na DAO Maker i ściągali sobie tokeny z vestingu. Tutaj na przykład na Radiant Capital, ze względu na to, że wysłali już większość stablecoinów, a tutaj była wzięta pożyczka, więc po prostu wzięli tej pożyczki pod kurek. Tyle ile się dało. No, miałem tutaj depozytu ileś, ale trzeba było spłacić 100. Znaczy depozytu jest tyle jest pożyczki. Trzeba było tutaj spłacić 100, a oni już tą 100 wysłali, więc po prostu stwierdzili, że lepiej będzie wziąć sobie więcej pożyczek. Tutaj ten Stargate jest zablokowany, tak jak widać, więc nie mogą go dotknąć. Problem pojawia się teraz taki, że jeśli nawet bym coś dostał na te portfele, to no, wyścig z czasem, kto odbierze ten airdrop pierwszy. Chociaż wątpię, że oni będą śledzić. Ale nigdy nie wiadomo. Dużo środków tutaj jest na przykład zablokowane, albo nie chciało im się wchodzić na Lydia Fina. Albo weszli, wyciągnęli, tylko wysłali Avaxa i później stwierdzili, że nie chce im się wracać z tym Avaxem. Chociaż zrobiłem tak na BNB Chainie, że wysłałem całe BNB, a tam było trochę jeszcze jakichś tokenów i jakieś stablecoiny, to przysłali sobie $20 na to, żeby opłacić fee transakcyjne i wysłać sobie resztę środków. Ale tutaj na SyncSwapie jest, tutaj jest to do odzyskania na przykład. To też jest do odzyskania. NFT-ków bardzo dużo ukradli, część się tutaj została, ale widziałem, że z tego głównego portfela to wysyłali paczkami po prostu. Trochę się tutaj jeszcze zostało jakichś NFT-ków przed 3 lat, moje własne. Tu
Tu możemy sobie wejść na ten portfel, na transakcję. Zobacz, tu mamy Hacker 1C. To jest takie pośrednie konto. Nie wiem tutaj jak. Bo oni robili tak, że wysyłali wszystko na jedno konto, później z tego jednego wysyłali to dalej. I to jest jeden z 4 adresów, na których oni tutaj operowali. Bo później śledziłem, patrzyłem, gdzie lądują te środki. Zresztą podam wam te 2 główne adresy, będziecie mogli sobie przepatrzeć. Mi już nie zależy, po prostu no za dużo z tym zrobić się niestety nie da. Jeśli ktoś oczywiście ma jakieś pomysły. Problem jest w tym, że usunęli logi z antywirusa, więc nie za bardzo mogę sprawdzić, co tutaj konkretnie się stało. Cały czas ten Hacker 1C. Tutaj jest pierwszy adres. Wydaje mi się, że tutaj też działało kilka osób. Że po tym jak właśnie oni wyciągnęli sobie te private key, to się podzielili na kilka osób, żeby to zrobić szybciej. Tak, żebym ja nie mógł tego odratować. Tutaj jest 22. 1.1. Czyli tutaj na tym adresie było tylko 2 hakerów. To jest ten jego adres, no ale teraz to już tutaj jest 0. 1000 był wcześniej, już usunął wszystko, ale wcześniej tutaj na tym adresie było ponad 40 000, które były moje. Dobra, z tej okazji spróbujemy sobie puścić NFT'ka. Będzie to free mint, będzie on trwał 7 dni, puszczamy go w ogóle z tego zrektowanego konta, także mam nadzieję, że mi tutaj starczy na fee. Na tym koncie już nie ma w ogóle co działać, ale to zaraz wam powiem jaki mam plan. Może się uda to jeszcze dać, czy dać wam, nie? Aj, kude. Dobra, nic to, spróbujemy, walczymy dalej, nie ma, że boli. Tutaj tego optymizmu, tylko może być za mało, żeby to kurde. Dobra, mam lepszy pomysł. Zora to wyślemy. Tam jest. Starczy. Tam zostało, a oni tego nie widzieli. Confirm and send. Leci 15 bucks. Zaraz będziemy mintować NFT. Mam nadzieję, że oni nie mają dostępu, albo przynajmniej, że nie obserwują, bo wczoraj na przykład jak gadałem z ludźmi na Twitterze, opisywałem im tą całą sytuację, to ten chuj w jaki sposób miał dostęp do mojego Twittera i usunął wszystkie wiadomości z ostatniego miesiąca. Oczywiście wylogowałem się ze wszystkich urządzeń, zmieniłem hasła i cały czas pewnie przez kolejne 2 tygodnie będę te hasła jeszcze zmieniał, ale pamiętajcie o podwójnej weryfikacji, bo to jest jedyny sposób, żeby was uchronić właśnie przed takimi akcjami. Koniec końców, portfele nie są na tyle bezpieczne, żeby trzymać na nich środki. Giełdy okazały się najbezpieczniejsze, bo tam, żeby zrobić transakcję, musisz wpisać kod z SMS-a, wpisać kod z e-maila, wpisać kod z Audi, wpisać hasło, dodatkowo musisz to robić wszystko na konkretnym IP, bo jak nie, to transakcja nie przejdzie. Dobra, wracamy tam, bo zaraz nam zajumają to i tyle z tego będzie. Na ten moment nie czuję się jeszcze bezpiecznie na tym komputerze i chcę zrobić coś takiego, mitujemy, żeby tutaj mieć po prostu takie środowisko, znaczy to wcześniej tak było, tylko że tych środków po prostu nagromadziło się tyle z biegiem czasu, że było ich po prostu za dużo. Dobra, mamy trzeciego w kolekcji, jak coś to zapraszam do mintu. A nie, on jeszcze nie jest, czego trzeba zrzucić. Add new face. Dzisiaj damy od godziny 14:30. Powinienem się wyrobić z edycją. Tutaj powinien być 7 dni, 2 na portfel, team member też 2 teraz i save face. 30 bardzo ważna data, o czym się za chwilę również przekonamy. Mamy to, confirm, dobra, no jak face added successfully, dobra, czyli teraz ok. Za 2 godziny startujemy, myślę, że wyrobię się z edycją, na te portfele tu już nie ma co patrzeć. A i w ogóle założyłem nowy portfel, więc lecimy z tym follow do, o tutaj teraz nie będzie. Dobra, chodzi mi o to, że chcę stworzyć 2 środowiska, takie na którym będę pracował i na którym będę trzymał środki. Te większe środki, bo wiadomo, do pracy też środki są potrzebne. Nie wiem czy wiecie, ale każde wideo trochę mnie kosztuje. To wideo chyba będzie kosztować najwięcej. Może nawet i najwięcej w całym polskim internecie. Nie wiem czemu mówię to z uśmiechem na to. Ale drodzy Państwo, jeśli mogli dostać się do mnie, to mogą też dostać się do każdego. I tutaj wydaje mi się, że targetują specjalnie na właśnie ludzi, którzy działają w krypto. Więc portfele sprzętowe to jest moim zdaniem podstawa. Straciłem bardzo dużo, chyba nawet większą połowę, ale jeszcze trochę coś mi się tam zostało. Wczoraj trochę byłem załamany, ale nie ma się łamać, zresztą nie mam czasu teraz na takie smutki, ponieważ przedstawię Wam kontekst tej całej sytuacji. Drodzy Państwo, od kilku miesięcy planuję przeprowadzkę i właśnie za tydzień będę się przeprowadzał. Mieszkam teraz w prawie pustym mieszkaniu już,
już codziennie przyjeżdża ktoś, zabiera część mebli. Wczoraj już gościu chciał przyjechać po to biurko, ale się nie zgodziłem, bo prowadziłem live'a. Będzie dzisiaj wieczorem, także mam nadzieję, że się wyrobię z edycją. Kolejne wideo będę nagrywał z kuchni, bo tam mam stół, którego akurat nie chcę się pozbyć. Długo się zastanawiałem nad tą decyzją, ale stwierdziłem, że muszę po prostu zmienić miejsce zamieszkania. Wracam na wyspy. Nie chodzi mi o UK, nigdy tam w sumie nie byłem. Znaczy byłem raz w Londynie niedawno. Pozdrawiam chłopaków. Mieszkałem wcześniej na Cyprze przez 3 lata, a teraz wybrałem sobie Kretę. No i nie ukrywam, że kontekst całej tej sytuacji nie napawa mnie optymizmem, ponieważ jestem zesrany w pory tą całą sytuacją. Jadę 4000 km gdzieś na jakąś wieś, gdzie nie znam kompletnie nikogo, nie znam języka, ale stwierdziłem, że no przecież odłożyłeś sobie tam trochę, więc sobie poradzisz. No to teraz rzucili mi taką kłodę, ostatnio dostaję tych kłód dość sporo, radzę sobie w miarę, nie o wszystkich zresztą wiecie, ale radzę sobie bardzo dobrze, jednak ta kłoda, no trochę się potknąłem i zdarłem sobie ryło. Zresztą tak samo jak ten tutaj na tym NFT, trochę powybijał sobie zęby, bo to jest zrektowany michu, na ryj ma trochę zdart. No i generalnie mam mały problem, bo portfele, na których działałem od początku mojej historii krypto, teraz są kompletnie wyzerowane. Zostało mi się trochę bitka, zostały mi się giełdy i tak dalej. Udało mi się odratować z tych portfeli $4000 wczoraj w nocy. Dzisiaj jeszcze $30 wpadło, więc straciłem zabezpieczenie na kolejne dni. Nie to, że straciłem wszystko, bo oczywiście mam tam trochę fiatów jeszcze, ale nie ukrywam, że duża część poduszki finansowej, która miała mi zapewnić spokojny start na tej nowej wyspie, została doszczętnie utracona, spalona. Tak jak widać, nie warto mnie złamać i nie jestem typem gościa, który się poddaje, jednak w tej sytuacji zostałem przyparty trochę do muru. Nie ma w tym momencie odwrotu, wszystko już jest załatwione i wszystkie łodzie po prostu zostały spalone. Ciężko pracowałem, żeby wziąć sobie trochę wolnego, trochę odpoczynku, ale jednak ktoś miał trochę inny plan dla mnie. Pamiętajcie, że ile by wam nie zabrali, ile by wam nie ukradli, to zawsze macie coś, co nigdy wam nie zabiorą, coś najcenniejszego na świecie, co pozwoli wam zdobyć co tylko chcecie, czyli macie samego siebie. Ja zarabiać pieniądze umiem, jednak przeprowadzka jest związana z ucięciem sobie kilku dodatkowych źródeł zarobku. Będę musiał zamknąć oczywiście swoją firmę, właściwie to ją tylko przeniosę, więc cały czas będzie funkcjonować. Chodzi mi o money makes money. Drugą muszę zamknąć, no i czasami jeszcze wspomagałem się tutaj pracą w hotelu, ale to tak chodziłem tylko na weekendy. Czy tam jak na przykład potrzebują mnie, gdy ktoś zachoruje, to dzwonią też do mnie, idę, otwieram śniadanie, jem śniadanie też, później sobie jeszcze trochę poćwiczę i idę do domu. Tak wygląda moja praca w hotelu. Więc nigdy nie chciałem prosić o pomoc, jednak no zostałem przyparty trochę do muru. Dodatkowo timing jest tutaj perfekcyjny i naprawdę czuję, że pali mi się lekko grunt pod nogami. Dlatego nie chciałbym wykonywać żadnych nieetycznych akcji, nie chciałbym pokazywać różnych dziwnych rzeczy na tym kanale. Szanujmy się nawzajem. Ja was bardzo szanuję, więc chciałbym poprosić po prostu o pomoc osoby, które na to stać. Sami zresztą możecie zobaczyć, ile pracy wkładam w ten kanał i większość wideo, które się tutaj pojawiają, nie są sponsorowane. Czasami naganiam, ale to się zdarza rzadko. Na YouTubie się kompletnie nie zarabia. Jeśli się zarabia tutaj, to się zarabia na afiliacji. YouTube nie płaci. Płaci $100 może w tym miesiącu, jak dobrze pójdzie. Tutaj zrobimy nowy portfel airdropowy, końcówka 59B. Jest on totalnie świeży. Jeśli ktoś chciałby mi pomóc, chciałby wesprzeć ten nowy, świeży start, to ten link znajdziecie w opisie, jak i również w opisie tego filmu zostawcie tutaj follow i lecimy po te 100 followersów. Po prostu wydaje mi się, że lepiej będzie zapytać was o pomoc, o wsparcie, niż miałbym tutaj stosować jakieś nieczyste sztuczki, opierdalać wam kurtki za 6 koła. W sumie tu mam bluzę z OKX-a, kosztowała dokładnie 3049 zł. Dzisiaj sobie ją rozlosujemy, więc ja w sumie nie wiem, czy ta kurtka była sprzedana, czy jak. Ale nieważne, znacie te dramy wszystko. Ja nie chcę w tym uczestniczyć. Dobra, już wbijam na YouTube, zrobimy sobie rozwiązanie tego konkursu, tego co tutaj był. Pytałem tam o historie związane z krypto, to znaczy kto cię nagonił na krypto. Shark84 pisze, miałem napisać fajny komentarz, to piszę, ale nie wiem czy będzie fajny. Bitka znalazłem od 2012 roku, ale niestety nie wszedłem w krypto, bo w tym czasie miałem 100 000 złotych długu. Ups.
Do krypto udało mi się wrócić w 2018, w 2019 szło mi tak dobrze, że zwolniłem się z pracy. Gratulatki. Gratulacje. Hech. I później przyszedł krach covidowy, straciłem prawie wszystko. Oczywiście pracy już nie miałem. Tyle szczęścia, że miałem ostatnie 1000 zł na koncie i na tym krachu kupiłem sobie kilka coinów. Takie all in. Na szczęście coś tam udało się z tych zarobić i dalej jestem full time in crypto. Uff. No gratki. Ja jestem full time krypto, ale czasami sobie dorabiam po prostu. Dobrze jest mieć tutaj coś na papierze, nie? To jest ten sam komentarz. Tutaj Jabasznikow 4338. Zacząłem inwestować w wieku 18 lat, kiedy nadeszły moje 18 urodziny. Otrzymałem koperty, w której znajdowała się spora suma pieniędzy. To była ogromna niespodzianka i wiedziałem, że mam przed sobą wyjątkową okazję, żeby w końcu zainwestować. Ponieważ od dziecka interesowały mnie pieniądze, nawet na chrzciny wybrałem 200 zł. Ja też postanowiłem zainwestować te pieniądze w kryptowaluty, ponieważ usłyszałem od kolegi, że na tym rynku są duże wzrosty i można dużo zarobić. Rozpocząłem od zakupu Ethereum w 2021 roku i jestem na rynku do dzisiaj. Ale że znudziło mnie zwykłe inwestowanie, to zacząłem interesować się airdropami i tak trafiłem na Twój kanał. Siemanko, dzięki za wsparcie. Dawid Kotala. Moja historia z krypto zaczęła się w 2015 roku, kiedy to kuzyn mojej żony przekazał nam 0,2 bitcoina jako prezent ślubny. Oczywiście wtedy nie było tak, no spoko, dzięki. Tak się okazało, że o tym całkowicie zapomniałem i w 2021 roku, kiedy BTC czytował, przypomniałem sobie o tym i wtedy pojawiła się w mojej głowie czarna dziura, gdzie ja schowałem portfel i przekopałem cały dom, wszystko i nic. Załamka trwała chwilę i wtedy właśnie postanowiłem, że czas najwyższy ruszyć z tematem na poważnie i tak pojawiłem się w krypto, kiedy była końcówka hossy. Obserwowałem rynek czekając na spadek i tak właśnie przeżyłem pierwszą bessę, będąc 100% w temacie. Trafiłem również na Twój kanał, na którym odkryłem świat airdropów, testnetów i mainnetów. Dzięki Tobie airdropów padło trochę, także dziękuję za to, co robisz i rób to dalej. No i elegancko, dzięki wielkie Dawid, Ty również rób to dalej, fajna historia. A kto wie? Ciekawe pytanie. Ogólnie to w pracy usłyszałem, jak to kumpel kolegi kupił BTC po 7K. A teraz jest po 20K, początek 2001. Dopytywałem, czytałem, podrzucili mi strony, kanały, gdzie można jakąś wiedzę ogarnąć, w tym Twój. Później kupiłem szkolenie od naganiacza. Nie wstydzę się tego, bo wyciągnąłem z niego na tyle. Pierwsza moja hossa nie była na minus, tylko na lekkim plusie. Super. A gdyby nie moja żona, to pewnie nic bym nie kupił i nie był w tym tak daleko, bo to ona mnie namawiała. A najśmieszniejsze jest to, że w 2016 roku ona namówiła mnie na wysłanie 500 na zakup BTC. To chyba był jeszcze wtedy BitBay. Tak był. I ja głupi po wpłacie zaraz je wypłaciłem, bo uważałem, że to absurd. Człowiek był głupi i nie wiedział, że każdą, nawet najmniejszą poradę słowo powinno się przeanalizować i spróbować coś wyciągnąć, bo później może być z tego pożytek. Pozdrawiam, dzięki, pozdrawiam. Mówisz, Michu, że obserwujesz. No jasne, że obserwuję. To zobacz, nie widać, że obserwuję? Zobacz, wszystkim daję. Dzisiaj daję wszystkim. Teraz wszyscy będą myśleli, że wygrali. Mam nadzieję, że odrobiłeś nody z tego, co widzę. Agi leci niestety na pysk. No leci, ale to spokojnie. Trochę oszukana ta łapka, bo nie obejrzałam. A, nie ma sprawy. Oczywiście. Co tu komentować? MK to mój rozmiar. No ale więcej byś napisał trochę. Kiedy to było na sztywno? Dzisiaj jest trochę na sztywno. Ja w swoim banku po zrobieniu KYC zaproponowałem najwyższą cenę za odkupienie i wyłącznie swoich danych osobowych uznali, że nie są więcej warte niż $1. Możliwe. Co z airdropem Say? No coś tam jest, czegoś tam nie ma, czyli jak, nie wiem w ogóle. Niby było, ale nie dla wszystkich. Odnosiłem się tutaj w tym wideo, jakby coś. Bluzę dostaje pan Jebasznikow. Dziękuję bardzo za długotrwałe wsparcie. Dawid, Ty będziesz kolejny i resztę biorę również pod uwagę. Napisz mi na Twitterze adres, to Ci wyślę. Mamy tydzień czasu, także musimy to wysłać. Wszystkie wysyłki z tego poprzedniego wideo już są wysłane. Były wysłane w sobotę, ale tyle mnie ta wysyłka kosztowała, że chyba lepiej by wyszło, jakbym Wam zapłacił te pieniądze i by sobie na miejscu kupili te książki.
A tak w ogóle to mam dla Was kolejny konkurs i również chciałbym ogłosić współpracę z Kantorem. Kantor Wymień Bitcoina, który ma swoje placówki w większości polskich dużych miast, oddziały. Jeśli chcielibyście sobie wymienić przeróżne kryptowaluty w formie fizycznej, to znaczy fiaty w formie fizycznej, to tutaj macie przeróżne oddziały, do których możecie się zgłosić. Bytom, Lublin, Łódź, Nowa Dęba, Warszawa, Wrocław, Poznań, Olsztyn, Siedlce. Możecie się umówić telefonicznie na przykład na hasło M. Lewicz. Dostajecie rabat na prowizję. Prowizja zwykle jest 4,5%. W tym rabacie macie 3,5%, chociaż to może być ruchome. Tak czy siak, wbijacie do Kantoru hasło M. Lewicz i dostajecie mniejszą prowizję. Poza tym mamy dla Was również konkurs ufundowany przez Wymień Bitcoina. W konkursie mamy koszulkę, mamy również książkę Standard Bitcoina i mamy również YubiKey, czyli takie urządzenie do podwójnej weryfikacji. Sam jeszcze nie testowałem, ale chyba będę zmuszony. Na czym polega konkurs? Konkurs jest bardzo prosty. Podaj dobrego tipa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w komentarzu i wybiorę 3 osoby, które dostaną nagrodę. Poza tym zapraszam oczywiście do Kantoru Wymień Bitcoina i powoli już będziemy kończyć to wideo. W ogóle zabawna sytuacja z tymi motywacyjnymi poniedziałkami, bo Jasiu, znaczy John Doe stwierdził, że zrobi demotywujące wtorki. No i zrobił ten demotywujący wtorek. Ciekawa sytuacja, bo w ogóle puścił ten post około godziny 4. Jak dobrze pamiętam, tak, to była właśnie godzina 4. Co ciekawe, ja właśnie kończyłem wtedy moją batalię z hakerami. Przeczytałem ten post, był bardzo fajny, to był taki gwóźdź do trumny. Byłem wtedy w bardzo dobrym humorze, a tutaj są takie treści, na przykład jesteśmy i będziemy wiecznie nikim, bo nie pokazujemy swojej gołej dupy na Insta czy podobnym social kupy. Władza, korupcja i kłamstwo prowadzi najlepiej do celu. Bajki i wyłącznie cześć. Tak, to jest dobre. Na przykład najlepsze chwile w życiu na ogół pamiętamy jak przez mgłę, podczas gdy najgorsze jakby wydarzyły się nam wczoraj. Dokładnie tak, pamiętam jak leciała Luna na pysk. Straciłem trochę więcej niż wczoraj, przedwczoraj, ale to trwało 4 dni. Nie spałem po prostu przez 4 dni i to była jakaś masakra. Pamiętam to jak dziś. Porównując to do poniedziałkowego zajścia, to było po prostu nic. To było jak wyrwanie zęba. Zresztą tak jak widać po Lunie musiałem się zbierać chyba ze 2 tygodnie. Wczoraj byłem dość markotny i potrzebowałem chwili po prostu dla siebie, żeby to wszystko przemyśleć i podsumować. This is how we do it. Nawet w takich momentach ma humor. No tutaj widzę, że chłopaki mają spacey, ale nie mogę. Akurat teraz panowie nagrywam. Bardzo bym chciał, bo widzę, że tutaj o airdropach rozmawiacie, ale jednak mój temat jest trochę ważniejszy. Przynajmniej dla mnie. Dobra, masz tu Johnny follow, znaczy lajka, follow już ma. Tutaj widziałem, że jest jeszcze airdrop od tego kata. W ogóle zakwalifikowałem się teraz na ten airdrop, no i będzie bardzo ciekawy, bo będzie taki wyścig. W ogóle trzeba potestować te portfele, czy oni jeszcze je obserwują, czy nie obserwują, czy są tutaj jakieś swipery, nie ma. Póki co nie było żadnej transakcji wychodzącej, cały czas to Ethereum tu jest. Ale tak czy siak o takich seedach już nie warto jest pamiętać. Będę miał otwarty ten portfel ze względu na jakieś airdropy i tak dalej, ale po prostu zainstaluję go sobie na jakiejś osobnej przeglądarce po to, żebym mógł podglądać, co tam się dzieje. No i tak jak mówiłem, trzeba stworzyć 2 takie środowiska, jedno super bezpieczne, gdzie nie ma po prostu nic. Może to być na przykład telefon, którego nie używacie i na którym trzymacie kilka portfeli, który może służyć jako taki portfel sprzętowy. Jeśli nie macie pieniędzy po prostu na zwykły portfel. Jeśli chodzi o te ledgery, no to ledgery są w ogóle bezużyteczne moim zdaniem. No bo kto będzie łaził z ledgerem, gdzieś jedziecie na wakacje i co będziecie? Ledgera brać? Tutaj macie fajny portfel, dodatkowo łączy się on z mobilnym MetaMaskiem. Widać, nie widać, coś tam widać. A 100 za takiego Keystona to wydaje mi się, że naprawdę to jest dobra cena. Zresztą ledgery są dużo droższe. Ledger kosztuje 120. No i dobra, no tyle ode mnie. Sytuacja wygląda tak, a nie inaczej, ale nie ma się co łamać. Tak jak wam mówiłem, nie mam teraz na to czasu. Mam mnóstwo rzeczy na głowie, żeby tutaj ogarnąć wszystko tak jak należy. Byłoby naprawdę super fajnie uzyskać od was jakieś wsparcie, po to, żeby móc z powrotem wrócić na dobre tory i produkować więcej, robić więcej i dalej dawać wam wartość tak jak poprzednio. Więc drodzy Państwo, chciałbym, żebyście pamiętali, że nawet jeśli przytrafi wam się coś takiego jak mi, to pamiętajcie, że to są tylko pieniądze i nie ma takich pieniędzy, których nie da się odrobić. Życzę wszystkiego dobrego ode mnie. Dziękuję bardzo. Siemanko, pozdrówki. Yo.